Dobry wieczór. Jest mi niezwykle miło, że w ten niedzielny wieczór zdecydowaliście się poświęcić kilka minut po to, żeby włączyć YouTube'a i po to, żeby zobaczyć dobranockę. Moi drodzy, zanim do rzeczy, to tylko dwa słowa wytłumaczenia, skąd się to wzięło i co my to w ogóle robimy. Chyba każdy człowiek, tak mi się wydaje, szczególnie kiedy był małym dzieckiem, to bardzo lubił, a jeśli tego nie doświadczał, to pewnie tym bardziej za tym tęskni. Kiedy wieczorem przychodził tata albo przychodziła mama, wyciągał jakąś wielką książkę z opowieściami i czytał opowieści na dobranoc. Ja uwielbiam opowieści, bardzo lubię czytać, bardzo lubię je opowiadać. Jak zauważyliście, ciągle gadam o jakichś rzeczach. I tak sobie pomyślałem, że oprócz tych naszych codziennych, porannych spotkań byłoby przecież super, może też spotkać się wieczorami. Stąd właśnie ten pomysł, żebyśmy się spotykali codziennie wieczorami, żeby posłuchać pewnych opowieści. Wytłumaczę za chwileczkę jeszcze, dlaczego tak i dlaczego w takiej formie, ale najpierw myślę, że warto, żebyśmy po prostu posłuchali opowieści na dzisiaj, która nam pokaże, o co w tym wszystkim chodzi. Zapraszam. W pewnym mieście, którego imienia nikt nie zna, mieszkała niezwykła i piękna kobieta. Była niezwykłej urody, miała piękne oczy, piękną twarz, niezwykłą figurę. Była bardzo pięknie ubrana. Miała niezwykłe stroje, niezwykłe suknie. No po prostu tylko zachwycać się i podziwiać. Chodziła w tym mieście codziennie wieczorami na spacery i oczywiście budziła zachwyt każdego, kto ją mijał. Wszyscy chcieli na nią patrzeć, wszyscy chcieli z nią rozmawiać, każdy chciał ją zaczepić. W tym samym mieście żyła młoda, uboga, równie piękna, ale niestety bardzo zaniedbana dziewczyna. Była prześliczna, ale nie miała pięknych ubrań, była brudna, była uboga, nikt na nią nie zwracał uwagi. Mieszkała w tym samym mieście, chodziła tymi samymi ulicami i zazdrościła tej pięknej, bogatej, cudownej pani. Któregoś wieczoru ośmieliła się do niej podejść i powiedziała do niej, czy może mieć do niej jedną prośbę. Z drżeniem serca zapytała o to, ale pani na szczęście odpowiedziała, tak, proszę bardzo, co mogę dla ciebie zrobić? Otóż poprosiła ją, czy mogłabym chociaż jednego wieczoru pójść razem z tobą, żebyś wzięła mnie pod swój piękny płaszcz kosztowny i chciałabym przechadzać się razem z tobą. Może wtedy ktoś by mnie zauważył obok ciebie w twoim towarzystwie. Pani była bardzo miła, więc się zgodziła. I tak zrobiły. Następnego dnia wieczorem we dwie, ta jedna troszkę schowana, ale widoczna pod pięknym płaszczem cudownej pani, poszły na spacer. Ludzie oczywiście jak zawsze zauważali tę niezwykłą kobietę, ale kiedy z nią rozmawiali, zauważali też tą drugą. Dziwili się, że schowana w płaszczu jest równie piękna, zaniedbana, ale niezwykła młoda dziewczyna. Piękna pani sama zaczęła rozmawiać z tą dziewczyną i nagle się zorientowała, że ona jest niezwykle mądra, że ma bardzo niezwykłe, ciekawe, wręcz niewyobrażalnie niesamowite rzeczy do opowiedzenia. Pomyślała sobie, że to jest niezwykła, fascynująca osoba. Zaprzyjaźniły się. Od tamtego czasu zaczęły chodzić razem. Zawsze teraz, kiedy idą na spacer, idą razem. Zawsze idzie piękna pani i zawsze idzie ta młoda, troszkę niewidoczna, ale obecna z nią fascynująca dziewczyna. Nie wiem, czy wiecie, jak ma ją na imię. Ta młoda, trochę uboga, trochę zawstydzona i schowana dziewczyna ma na imię Prawda. Ta piękna, bogata, wystrojona, na którą każdy zwraca uwagę, ma na imię Opowieść. One chodzą razem. Właśnie tak będzie każdego wieczoru. Jedna opowieść, jedna piękna pani, opowieść za każdym razem inna. Będą opowieści, zwykłe bajki, będą opowieści z mądrych czasów ojców pustyni, będą opowieści z całego świata, z różnych kultur i religii. Takie opowieści, w których ukryta jest prawda. Czasem powiem kilka słów komentarza, spróbuję nakierować i dokądś wskazać drogę. Czasem pewnie nie, chociaż jak siebie znam, to pewnie zazwyczaj tak. Chciałbym Cię zaprosić, żebyś szukał w tych opowieściach prawdy, żeby te opowieści, które ludzie opowiadają sobie od tysięcy lat,
żeby Cię naprowadziły na ścieżki do zrozumienia siebie, do znalezienia szczęścia, co najważniejsze, do odnalezienia Pana Boga. Jeżeli tylko będziesz miał ochotę, jeżeli tylko będziesz chciała, zapraszam. Codziennie wieczorem od poniedziałku do piątku jedna opowieść, czyli Dobranocka.